A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, taka relacja krótka, nie krótka, co do fotowoltaiki, moi drodzy, także energia będzie nas rozpierać. Dzisiaj mamy takie podsumowanie naszej fotowoltaiki, czyli naszej instalacji, która pracuje już od listopada, bym powiedział, ale my mamy podsumowanie od stycznia do końca czerwca. Tu mam taką ściągaweczkę. Jesteśmy w systemie G12W. Jaka instalacja fotowoltaiczna? Chcesz ty powiedzieć, czy ja mam ci powiedzieć? Ty mów techniczny, ja tu będę tylko lawirował. To co, jaką mamy instalację fotowoltaiczną na gruncie? 9,8 kWp. Ale trawy nie było komu wykosić. Falownik Sofar Solar. A mówię, że trawa nie zasłania paneli. Mówił, że kamyczki założy. W sumie żadnych urządzeń nie mamy dodatkowych, bo tak by było... Mamy suszarka. A, jest tylko suszarka, no. No, jedynie to suszarka. Suszarka też nie chodzi cały czas. Roczne zużycie energii, ile miałeś tak? W latach poprzednich? Mniej więcej tak balansowało w granicach od 12 do 10 tysięcy kilowatów. Ile płaciłeś za te 12 tysięcy? No to tak można policzyć, jaka cena była. W każdym roku była inna cena. 70 groszy? Mnie to na przykład denerwuje takie coś, jak pytanie, przyszedł przedstawiciel paneli fotowoltaicznej i mówi, a pokaż pan rachunki. Ja mówię, 10 tysięcy kilowatów. On tak, te rachunki, człowiek, trzeba się przygotować, no ja tam rachunków tak nie zbieram, no gdzieś na pewno są, ale to trzeba poszukać, no. Nie wyrzuca się tych rachunków, może w samochodzie są, może przejść do samochodu, bo ogólnie jak się nie płaci. Już od tego roku ja nie jestem takim księgowym, żeby po prostu tak, to wszystko tak... W skrócie, ile rocznie płacisz? Naprawdę nie wiesz, ile płacisz rocznie? Nie wiesz, ile płaciłeś rocznie? Wiem. Nie wiesz. Szczerze powiem, nie wiem, ale tak jak przypominam sobie, było 800, było 2200 i 1800 do półrocza. To ostatnie, co mamy... Czyli prawie 5. 4800 półrocza. A kolejne drugie? Coś podobnego zawsze wychodziło. Koło 9-10 tysięcy było. 90 tysięcy? Tak. Czyli złotówkę za kilowat płaciłeś? Przy 10 tysiącach zużycia można policzyć. Mieliśmy zawsze połowę, dziennych i połowę nocnych. Dużo. Teraz mi wyszło średnia cena brutto za kilowat, który kupiłeś z zakładu energetycznego, to 85 groszy. Średnia. Dzień i noc, tak? Tak, średnia cena brutto. Ze wszystkimi opłatami, 85 groszy. No jakoś dużo wcześniej płaciłeś w takim razie. No nie wiem, dobrze, no przyjmijmy te 10-12 tysięcy, średnio 10 tysięcy rocznie, okej? 10 tysięcy rocznie, tak, przyjmujmy. No, 800 zł na miesiąc, tak. Bo ja zawsze chciałem zakładać, że mówię, rozłóżcie mnie na równe raty. No, komputer nie da, nie da rady, tak. No, nigdy ci nie przyszedł na myśl, żeby co 2 miesiące płacić? Tak, była taka możliwość, żeby po prostu spisywać licznik. Samemu i podawać do tego. Się bardzo ale nie, tam, ja kurde za telefon płacę po 2 miesiącach dopiero. No, co ty mi każesz? Ja naprawdę to trzeba mieć czas. Naprawdę trzeba być czas jakiś, nie wiem, być takim zorganizowanym człowiekiem. Mam dzisiaj zrobić to spisać licznik. Kurde, ja nawet nie wiem, gdzie ten licznik jest czasami, no. Ja dopiero to tak głośno nie mów, bo ci można będzie w bambuko zrobić. No, ale nie o to chodzi. Ja po prostu o prądzie sobie przypominam dopiero, jak prąd ma być. Jak mają odcinać. Mają odciąć. No, przychodzi jakiś ten, Ja nie wiem, ja nie zwracam uwagi na to. To ma być. Pewne rzeczy mają być, no. Dobrze, teraz jestem ja i wszystko liczę. Tak, wszystko ty liczysz, no i denerwujesz się, no. Masz Gucia? Mam Gucia, on chce być u mnie. Zacznijmy może od najważniejszego. Produkcji energii. Od stycznia do końca czerwca. Tutaj powiem, jakie mieliśmy produkcję. Tak, styczeń 240 kW. To do stycznia to jest taki problem. Zaktualizowaliście falownik wtedy i wszystkie dane mi się usunęły, więc ja tak przyjąłem 240, bo tak mi pamięć przypomina, że gdzieś koło tyle było. No dobra. Że nie było dużo. No nie było dużo, przyjmijmy 240. Luty już był 600 kW. To już mam potwierdzone. Marzec 1000. Tak. Kwiecień 1060, maj 1650 i czerwiec 1400 kW wyprodukowaliśmy. W sumie to jest prawie 6000 kW w ciągu pół roku. Tak, co by tak interesowało, autokonsumpcja u nas na naszym... Nie, może teraz byśmy sprawdzili, jaki jest pobór zakładu, bo jesteśmy na netbillingu. Mamy 2 taryfy. Pierwszą taryfę droższą, drugą tańszą mamy, prawda? I to jest ten pobór energii z zakładu. No i w styczniu mamy 273 kW. Aha. W lutym 211, tak. W marcu 184, w kwietniu 157, w maju 184, no i w czerwcu 304. To jest to, co kupiliśmy. To, co kupiliśmy. I musimy za to zapłacić. Jak liczymy autokonsumpcję? Jest to energia wyprodukowana minus energia sprzedana. I wychodzi jakaś liczba. No wychodzi, widzisz to. Bo liczba jest nieskończona. No i mamy autokonsumpcję na dosyć podobnym poziomie, aż do czerwca, bo w czerwcu drastycznie rośnie ta autokonsumpcja. Tak się zastanawiam, co się stało w czerwcu, że mamy tyle energii zużytej. Mamy bardzo dużo energii zużytej. No. To mnie niepokoi, że może ktoś nas okłamuje. Wiesz co, w czerwcu to już ja wróciłem, ruszyła klimatyzacja.
Już był komputer u mnie. Doszła witryna chłodząca i mój komputer. To będziemy musieli ci potrącić troszeczkę z poborów. No i Kończy się co to tam jeszcze dobro. w czerwcu było? No ale nie przesadzę, no tak tyle było. No i suszarka. Będę musiał potrącić ci po prostu spęd. Będziesz. Ale powiedziałeś, korzystaj póki idzie słońce, żeby mieć dużo autokonsumpcji. No i wziąłem sobie to do serca i cyk, 440. Ale czekaj, panie redaktorze, czy na tym polega ekologia? A co, chcesz sprzedawać energię po 20 groszy? No nie, ale chciałbym bardziej ją wykorzystać. Przejdziemy do tego też. Bym chciał bardziej wykorzystać tę energię. Dobrze, zapłacę ci po 30 groszy, te 100, 30 zł ci zapłacę i już Dobra, przestań ale się mazać. No. Posłuchajcie, da mi 30 zł. Zapłacę ci tyle, ile ci zakład płaci za tę energię sprzedaną, dobra? No, już się nie masz. Dobra, my taki luźny odcinek dzisiaj, bardzo długi pewno będzie. W porządku, dobra. Energia sprzedana to jest ta energia, którą sprzedajemy zakładowi energetycznemu. Po zużyciu swoim, autokonsumpcji, resztę sprzedajemy, tak? Tak jest. Aha, czyli tutaj mamy w styczniu 105, w lutym 458, w marcu 872, w kwietniu 866, w maju 1375, no i w czerwcu 960 kW. Czyli w sumie sprzedaliśmy do zakładu energetycznego 4636 kW. Tak. To, co żeśmy nie zużyli i nie wykorzystali, tak? I to jest zasługa naszego netbillingu. Bo wcześniej było to tak, że oddawałeś 20% Tak. i o 80% miałeś do wykorzystania w ciągu 365 Czyli jakby tak dni. średnio policzyć 20% z tych 4636 To jest 900 byś musiał oddać, czyli 3600 miało być do wykorzystania. No, pierwszy system był o wiele lepszy. No. Sprzedaż energii jest uzależniona od RCM, rynkowa cena energii, prawda, która jest zależna w sumie od miesiąca. Mogę ci pokazać, prawda? Nie musisz czytać, możesz powiedzieć, ile zakład tam zapłacił w cudzysłowiu. A, tutaj jest. No właśnie na przykład tutaj mamy w grudniu, styczeń. W grudniu było po 0,7, tak? 70 groszy. Tak. Może powiedzmy w skrócie, ile nam zakład zapłacił za poszczególne miesiące, prawda? To sprzedaną energię w styczniu, co wynosi 105 kW, zapłacił nam 62 zł, prawda? Tak skrótowo będę mówił. Luty 458 kW sprzedanych, 306 zł. Marzec 872, to jest 443 zł. No tak ciężko czytać, wiesz, bo to tak... No to wrzucę wam po prostu. No w sumie nam zapłacił... Właśnie, w sumie. To można średnio przeliczyć. Za pół roku, za 4742 kW, co sprzedaliśmy, razem z grudniem ubiegłego roku zapłacił nam 2288 zł. Nie, grudzień chyba nie licz. Oj, to są 77 zł. To są takie dane. To, co ja zrobiłem, to są tylko bez grudnia, ale ja na karteczce, co zakładu, dostaliśmy 2288 zł. To jest wartość depozytu. Środki do wykorzystania. I to jest, bym powiedział, bardzo takie racjonalne. Dla zakładu. Dla zakładu. To i tak nic nie da, bo to jest wszystko wirtualne. Równie dobrze tej instalacji mogliśmy nie podłączać do sieci. No tak, zgadza się. Tyle właśnie tej ekologii jest, że to wszystko jest wirtualne. Dobrze, ale w skrócie. Po całym podsumowaniu wszystkich kosztów i zakupie energii z zakładu, co musiałeś kupić, bo nie jesteś na off-gridzie, tak. prawda? Normalnie, bez sieci, tak? Słyszałem to. Normalnie po... Bez sieci. Ile byś zapłacił? Bez sieci. Na wędce. Licząc sam pobór energii z zakładu, licząc autokonsumpcję, prawda? Która ci zmniejsza jakby zużycie, zapłaciłbyś 1119 zł i 85 groszy. Tyle byś musiał zapłacić do zakładu. Za to, co kupiłeś. To jest takie nasze normalne zużycie normalnego domu. Tak, to jest zużycie normalnego gospodarstwa, bo my dopiero od lipca do połowy września mamy... Od połowy lipca do połowy września. Mamy więcej, zużywamy 6000 kW na samą suszarnię tytoniu. Jak nawet i więcej. Nawet i więcej. Ja mówię od 6 do, można w tym roku zużyjemy 7. I to jest takie zużycie, takie normalne każdego gospodarstwa, ale już od lipca już mamy konkretne zużycie, czyli mamy prawie 7000 więcej kilowatów. Także tu jeszcze będzie ciekawie, co przyjdzie pod koniec roku. Tak, bo to najistotniejsze będzie druga połowa roku, prawda? Tak. Wtedy co mamy największe zużycie i największa produkcja, bym powiedział. No, produkcję mieliśmy już największą, to już raczej nie będzie większej. Maju jest największa, chociaż czekaj. Ale słuchaj. W lipcu mieliśmy 1660. Mamy lipiec, mamy sierpień, mamy wrzesień. Sierpień nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze? Nie. Czego nie wygląda dobrze? Bo nam wyłączają. A może zacznijmy, wróćmy po kolei, mówmy, a nie skaczemy z tematu na temat. No tak. Mówimy o rachunku, zapłaciłbyś 1120 zł, ale za to, że zgromadziłeś
wartość na depozycie, obniżyli ci rachunek o 538 zł i 24 groszy. Plus zgromadzoną energię. Co mam? I jeszcze ci została energia sprzedana zakładowi, która wynosi 1750 zł. I te 1750 zł masz jeszcze do Jakby wykorzystania. przeliczyć na kilowaty, to by było ile? Tak średnio? Jakby po złotówce. Na rachunku jest napisane, że średnia cena brutto za kilowat wynosi 85 groszy. Czyli byśmy mieli jakieś 2000? 750 podzielić na 0. Patrz, możesz kupić 2000 kW i to po tej niższej cenie, bo teraz jeszcze jest cena zamrożona do 3000. Ale my jeszcze nie przekroczyliśmy 3000? Chyba nie. Dobrze, po 2000 masz, jakby to możesz kupić 2000. No to jest ale ty wkurwiasz mnie. Przestań mi się wścinać w zdanie już. Naprawdę. Ja nie będę ci powtarzał 100 razy, kurde. Jakbyś miał stare zasady, to byś miał do odzyskania 3680. No tak, kurwa, dobra, co? Ja mogę pójść. Jesteś w ogóle, nie masz kultury nic. Ty tak jesteś spięty, ja ci chcę rozluźnić. A ja ci mówię, że nie masz szacunku. Ojej, I w ogóle nie szanujesz mojej pracy, no. O Jezu. Tracisz 1700 prawie. Widzisz? To ale i ci ludzie dobrze radzili, a ty się powiedziałeś, ja chcę na dachu, ja muszę szopę zrobić. Dobrze, popełnia błędy. Człowiek popełnia błędy i... A finalnie wyszło na gruncie. Ale ja powiem tak, że to jest bardziej uczciwe. Dla kogo? Dla zakładu. A to trzeba być chytrym, trzeba być kurczę zachłannym. Trzeba być ekologicznym. To nie ma ekologii żadnej. Mogli ci nim podłączyć do sieci, mógłbyś tylko pokazać na zdjęciu, że masz instalacji i takie numerki pokazać i to jest tyle znaczy dla środowiska. Nic. No ale to teraz przejdźmy na przykład do ekologii. Dobrze, nie przechodzimy do ekologii, bo jeszcze mamy kilka tematów związanych z naszym zużyciem. No. I fajnie to wyszło, bo fajnie wyszło, naprawdę fajnie to... Mów ty, dobra, oddaję ci głos. Wyszło śmiesznie, bo mamy tyle samo poboru, co autokonsumpcji. 1313 kupiliśmy z zakładu, 1314 zużyliśmy z autokonsumpcji. Na sam dom. Na sam dom. No jakbyśmy nie mieli fotowoltaiki, to byśmy kupili 2630 kW. A tak mamy połowę z tego autokonsumpcji. Dużo. Ja nie wiem. Dużo. Dużo, jakoś tam... 2600 na pół roku? Czyli byśmy mieli 5000 rocznie? rocznie mieli? Ja nie wiem, czy to ten licznik się... 5000 na 12? 400? Mielibyśmy. 420 kW miesięcznie? Do zrobienia spokojnie. No, to tyle byśmy zużyli miesięcznie. Tak, to są rzeczywiście... Czyli 400 kW miesięcznie się zużywa. Taki średni dom. Chyba, że ktoś w domu nie mieszka, prawda? Pracuje 10 godzin. No my nie pracujemy nigdzie. Nie, my jesteśmy trwale, ja jestem trwale bezrobotny, także tutaj... Tak. Ja patrzę w słońce i wtedy włączam urządzenia elektryczne. No tak, przez to, że siedzimy tyle w domu, mamy takie zużycie. Fajnie wygląda to, że mamy dosyć dużo autokonsumpcji. Ja to też, najczęściej to jak coś robiłem, to patrzyłem na słońce. Oj, kurde. Kwestia rachunku, prawda? Wracamy. Zapłaciłbyś 1120 zł, swojego konta wirtualnego zabrali ci 540, no i do zapłaty masz 580, prawda? Tak, 580 zł mamy do zapłaty za pół roku. Bym powiedział, że czyli taki... To jest 97 zł miesięcznie. Płaciłeś 800. 800, a czy to... Tak licząc po całym roku. Płaciłem w styczniu, pierwsza rata była 800, druga rata była 2200, trzecia rata była 1800. No i tak ci rocznie miało być 9000. 9000. No i teraz właśnie o to chodzi, że druga połowa roku jest kluczowa. Przy większym zużyciu i już wtedy nie ma tych ceny zamrożonej energii, ale od 2024 roku będzie cena godzinowa. Tak. Czyli to też może źle wpłynąć na... No jeśli będziemy sprzedawać energię po 5 groszy, czy no nie wiem, w sezonie? Szybkie podsumowanie, wyprodukowaliśmy już prawie 6000, kupiliśmy zakładu 1320, sprzedaliśmy 4600 kW, autokonsumpcję mieliśmy 1300, czyli w sumie pobór plus autokonsumpcja 2600, tak mówię bez tych końcówek, szybko. I jeszcze jedno dane. I tak. Mamy jeszcze do wykorzystania 1750 zł na drugie półrocze tego roku. Kluczowe będzie po prostu autokonsumpcja będzie i ile zapłacimy w drugiej połowie roku, prawda? Jeśli znów zapłacimy 600 zł, no to... No będzie cudownie. No to będziemy zachęcać Ile będziemy mieli oszczędności? Prawie 7000. Zapłaciliśmy za instalację 48 500 zapłaciliśmy za instalację, minus 6 000 z Mój Prąd 4.0 albo 5.0, nie pamiętam. 42,5 zapłaciliśmy w sumie za brutto. Dzielimy to na 7000, jeśli by tak było.
6 lat nam się zwraca instalacja i później mamy czysty zysk. Czysty zysk, tak. No ja liczyłem, że do 10 lat jakby się Jeśli ludziom, tak by było. jakby się ludziom zwróciła cała instalacja, cały ten koszt, to już jest dobrze. No to są warunki idealne, ale przyjmijmy, że nie będzie tak pięknie, prawda? Czyli mamy, Ja myślę, że płacimy o 5 tysięcy rocznie mniej, to 10 lat. to nam będzie. się zwraca w 8,5 roku. lat, no. No. Sam raz, po 10 latach panele przestają działać, falownik przestaje działać, to 1,5 roku mamy niższą energię. Mamy panele, możemy sobie zrobić domek dla ptaków z paneli fotowoltaicznych. No Wszyscy właśnie. mówią, że to się do niczego nie nada. No ja powiem tak, ale to tak... Ja tak żartuję oczywiście. Nie, ja cię rozumiem, tylko Czy wam pokażę, jaka jest ciekawe, produkcja w lipcu, prawda? Bo nam o lipiec, sierpień i wrzesień najbardziej zależy. ale powiedz jeszcze... Patrz, lipiec wychodzi tyle, Ale 1660 kW. Dobra, okej, ale wspomnij też, że po prostu jest wyłączany prąd. Nie wiem, Produkcja jest wyłączana. dla no. tych, co się znają, patrzcie. O właśnie, pokaż to Patrzcie, przybliżenie. jak wygląda wykres. Taki jest poszarpany. I albo to napięcie w sieci jest za duże, tylko patrząc, jak wchodzę w urządzenia, falownik i mam napięcie takie 3, RST, to napięcia wyglądają następująco. 227, 231, 230. I To nie jest duże. to jest napięcie w sieci. I albo falownik jest mu za gorąco i się sam wyłącza, albo spada jego możliwość wprowadzenia prądu do sieci. No ale zobacz, bo my mamy cały czas autokonsumpcję. Ale autokonsumpcja nie pokazuje się tu. Żeby pokazać na aplikacji autokonsumpcję, potrzebowałbym taki miernik. Ale widzisz, to też nie zależy, prawda? Że na przykład my zużywamy prąd, a jednak nam wyłączają. A to nie nam. Może się falownik wyłączać i to nam nikt No nie to- wyłącza, no to tylko niech- urządzenie nam się wyłącza. Dobra, no to niech Ja nie rozumiem tej statystyki. Ja nie No potrafię... to falownik wyłącza, no ale przy takiej dużej autokonsumpcji nam wyłącza falownik. Ten wykres jest taki poszarpany. Nie I to można nie są powiedzieć, chmury. To nie są chmury. Bo chmura wygląda tak, że przychodzi, jest zaciemnione i jest spadek. Widzisz? No. To jest bo chmura. to jest taki, no, bo to jak przychodzi chmura, to jest No i taki spada. długofalowy, no. To takie poszarpane, tak jakby 15 minut nie było, prawda? Ale na przykład wejdźmy w statystykę tak... A ogólnie średnio... Kiedy tak dobrze było? W maju, czyli to jest 6 miesiąc, nie? W maju. I maj wygląda, patrz, tak. O, Patrzcie, tak wygląda 1 maj. Tak wygląda produkcja maju. 24-godzinowa. Jest wykres pięknie wygląda, prawda? A 2 maj wygląda tak. Poszarpany jest. I albo to zależy od temperatury. Czekaj, 1 maj? 3 maj wygląda tak. Czekaj, pomalutku. Co? A może to dni świąteczne? No świąteczno. Właśnie. No i co wtedy? Co ma dzień świąteczny? No nie ma tego poboru prądu, nie trzeba tyle prądu. Może przez to ten No falownik jak wszyscy wyłącza. siedzą, oglądają TV. 5 maj wygląda tak. Mamy 2 spadki. Tylko. I to albo jest zależne od napięcia w sieci, albo to jest kwestia temperatury falownika. Ale to nie masz na jaki to czas, jaki to jest... No, godzinę mogę ci powiedzieć, o której to się Ale to stało. mniej więcej na O ile? 11 był spadek na przykład, nie? Widzisz, tu jest o godzinie 11 falownik zaczął, ta moc chwilowa spada mu do zera praktycznie. No to o 11 godzinie nie jest tak gorąco jeszcze. Tak samo o godzinie 14:55. 8,5 spadło do 1,7. Widzisz. I albo to przez napięcie w sieci, albo to przez temperaturę falownika. Nie potrafię tego oszacować. Nie wiem. No dobra, że jak tam, ktoś wie, to możecie jak tam napisać. jakieś 2 spadki jest w ciągu całego dnia, to jest to... No, ale to teraz jest znacznie więcej. I na przykład jak mieliśmy produkcję po 75 kW w maju, dzienną, 75, to teraz przy słonecznym dniu jest 50. Dobra, w skrócie, 100 zł miesięcznie. 100 zł Tak, miesięcznie. Średnio płacimy do pół roku 100 zł miesięcznie. Czy jestem zadowolony? Jak na razie jestem zadowolony przy takim dużym zużyciu, jak ja mam tutaj w domu. Także ja zawsze mówiłem, polecam wszystkim instalacje fotowoltaiczne, kto ma po prostu większe zużycie. 2600 kW. Jakbyśmy zapłacili 85 groszy za kilowat, to płaciłbyś 2200. 2200. Czyli minus 600. 1600 zaoszczędziłeś jakby, nie? Jeśli miał tą samą instalację, zaoszczędziłbyś razy 2, czyli byś 3200 oszczędził, prawda? 42 500 podzielić na Nie, ty 3200. źle liczysz. 13 lat byś musiał, jakbyś miał tylko dom, nie miałbyś suszarni, No. to byś 13 lat by 13 ci lat. zajęło zwrot instalacji. Czy to nie jest takie mocno nadzwyczajne? No Ja taka mówię, duża. przy niskich zużyciach, ja właśnie zawsze mówiłem, polecam wszystkim tym,
którzy mają jakiś tam przykład zakłady, które pracują właśnie w dzień. Najczęściej zakład pracuje w godzinach od 8 do 15, do 16. No zakłady też mają inną taryfę. No też mają, ale jednak ta fotowoltaika... I ta autokonsumpcja jeszcze lepiej Jeszcze wychodzi. lepiej wychodzi, właśnie. Takie jakieś stolarnie, nieduże I zakłady. co zakład? mechaniczne. Zakład sobie VAT odliczy. Wyłączyła nam się kamera bardzo fajnej, ostrej dyskusji, kiedy pan kot pił. No, doskonale. Jakbyś tylko miał ten dom, energię z domu, prawda? Ale- Czyli ale- rocznie zużyłbyś... I byśmy mieli wtedy mniejszą instalację, prawda? Zużyłbyś Kilowatów. 5200 kW rocznie, miał 9,8 instalacje, A, to byś w ciągu 13 lat zwrócił a koszty jakby była instalacji. instalacja o połowę mniejsza, bo nie byłoby takiej potrzeby instalowania takiej No to dużej jakby zapłacił za instalacji? instalację ile? 30 000? Połowę. Czyli 42,5 podzielić na 2, 21, 250 podzielić na... No. Ile ja tam wyliczyłem? 3200? 6,5 roku. Tak. Tyle zwrot by I trwał. powiem, że to nie jest tak źle przy dużej autokonsumpcji. Przy dużej autokonsumpcji. Tak. No. Chociaż niektórzy zachęcają. Tak to wygląda na papierze, a rzeczywistość Ale jest, czekaj, może być u nas inna. wygląda to na... U nas tak to wygląda. U nas tak to wygląda. Tylko wiesz, to jest na razie gdybanie, bo wszystko zależy, jaki będzie drugie pół roku. Nawet jak przyjdzie to płaci, to nie będzie tak źle. No zależy, ile Bo zapłacisz. dzień mamy, załóżmy mamy, dzień dzisiaj A jak słoneczny. przyjdzie ci zapłacić 5000? No to no to nie przyjdzie, na pewno nie przyjdzie, bo przecież mamy dużo mamy nagromadzonych środków, prawda? Nie mamy dużo, 1800, to jest 2000 kW. To jest 2000 kW. Już dziś mamy zużycie ponad 3, No widzisz, no. a będzie cena energii droższa. I nie wiem, ile będzie kosztować w tej droższej taryfie. Nie policzę tego, musimy czekać na rachunek. Zobaczymy w styczniu, co nam przyjdzie. Ja myślę, że będzie do zapłacenia jakieś około 1000 zł. Więcej zapłacisz. Ja myślę, że przyjdzie rachunek na Dwa? 2,5. 2,5 zapłacisz. No to tak 2,5 tysiąca. Może 3 nawet. No nawet 3000 plus te 600, tak? No 3600 zapłacisz rocznie za energię. No. Wcześniej płaciłeś, ile tam mówiliśmy, 9? 9. Czyli masz oszczędności na poziomie 5400 zł. 40 Mówię, no to na- tak średnio. na- Ja zawsze przeliczam z takim dużym takim rezerwą, dużym takim nakładem. Nie było 10 8 lat. 10 lat. Jak 10 lat się zwróci instalacja fotowoltaiczna, to już jest dobrze. No i 5 lat jeszcze pochodzi w miarę Dlaczego ma 5 lat pochodzić? No No ewentualnie i ja może... mówię, tacy ludzie mówią. Nie, no. no. Powiem tak, że no... Oj kurde, no to też wiadomo, jakby nie było żadnych awarii, to byłoby fajnie, no nie powiem. No zobaczymy. No pierwsze pół roku wygląda dobrze. Tak, bardzo dobrze bym powiedział. No takiego na przykład człowieka jak ja, który tam... Oj wiecie, bo tak... A kto miał jeszcze, kto jest na starych zasadach, to jeszcze mu lepiej wychodzi. Na starych zasadach to jest bajka. Na starych zasadach to jest bajka. I ludzie dobrze ci radzili. Trzeba było rzucać wszystko i brać stare... Trzeba było, ale wtedy może bym był takim, bym miał na sumieniu, że oszukuję po prostu zakład energetyczny. Kiedy ty jesteś, kurczę, dobry. Na dzień dzisiejszy fotowoltaika jest ekonomiczna. Jest ekonomika naprawdę przy nowych zasadach. Bo ja bym chciał, żeby weszły takie zasady. Może ktoś z polityków ogląda, halo, politycy, jesteście tam? Słuchajcie, ja bym chciał, żeby weszły takie zasady, nie wiem, od któregoś tam roku. Zasady takie, jak teraz są, czyli sprzedajemy, kupujemy. Tylko żebyśmy wiedzieli, za co kupujemy. Za jakie pieniądze kupujemy. Czyli tak, jeżeli kupujemy kilowat za złotówkę, to żeby sprzedać go za połowę, za 50 groszy. Jeżeli kupujemy za 2 złote, to żeby sprzedać za złotówkę. I naprawdę uwierzcie mi, moi drodzy politycy, bo od was dużo zależy, Ale że teraz instalacji lepiej jest. fotowoltaicznych będzie 3 razy tyle, co jest. 3 razy tyle to jest. Zróbcie te moje zasady. Zasady kociska. Połowa. A czemu ty takie niekorzystne zasady proponujesz? Dla kogo? W kwietniu sprzedaż za 50 groszy, a kupiliśmy po 85. Ale ty wiesz, że od 24 roku będą naliczane godzinowe? Patrz, Bizon pojechał. Czyli jeszcze bardziej po prostu ludzie będą się zastanawiać co do fotowoltaiki. Bo jak my sprzedamy załóżmy o 1/3 jeszcze ceny mniej, to tym bardziej nam się wydłuży czas zwrotu. No. A u mnie to jest bardzo proste. Połowa. A ta rynkowa cena energii wygląda ok. Na dzień dzisiejszy tak. Chociaż nie wiem, czy ten maj Zawsze za 38 pamiętaj groszy. synu, ja cię zawsze uczę. Ty nie patrz co dzisiaj jest. Ty patrz co będzie za 10 lat. Jak ja słyszę, że od 2024 roku będzie cena godzinowa, ja już widzę straty. Dobra. Szybkie podsumowanie. Jestem bardzo zadowolony, że jest na gruncie. Mam pełny wgląd do niej. Na pewno nie instalowałbym na dachu.
Okej. I to dzięki widzom, bo ty To tak przez dzięki ostatnie widzom, 2 bo lata tak, byłeś... jęczałem, stękałem, że może popełniłem błąd, że nie jestem w tym systemie pierwszym, tym prosument, ale wiecie co, ja w systemie jestem drugim, jestem zadowolony. Trzeba czekać na rachunek za drugie półrocze i wtedy można powiedzieć... Ja myślę, że Liczyć można sobie, nawet prawda? jak dopłacę 3000, przykładowo, nawet To jak będzie dopłacę 3600 to będzie spróbujemy. 3600 rocznie, a płaciłem koło 9. Nie wiem, czy płaciłeś koło 9. Naprawdę nie wiem. No to se policz. To mnie zaskoczyłeś, że ty nie wiesz, ile płaciłeś w przeciągu do 20 lat ostatnich. Ale ty, wiesz co, no, bo ty jesteś śmieszny dla mnie. No bo, patrz, ale dla patrz, mnie, ale dla patrz mnie jak to nie jest było- fajnie wyliczyć. Powiem szczerze. Jakbyś mi powiedział, ile w przeciągu ostatnich 3 lat rocznie płaciłeś, panie redaktorze, dla mnie to było normalne płacić. ale ile rocznie? Bo ja z tego miałem zysk. Dobrze, ale mi chodzi o wyliczenie No to policz sobie. czasu zwrotu Ale instalacji. był czas. Jakbyś ci czas, powiedział, ile w 20, 21, 22 płaciłeś rocznie, był czas. to bym ci mógł wyliczyć Ale okres wiesz, to zwrotu na instalacji. cena energii wzrastała. Ja co ci jakiś znajdę te czas. rachunki, bo ty jesteś nieodpowiedzialnym mężczyzną. Dobra, 10 tysięcy rocznie było ok płacić, tak? Tak. Dobrze. Przy takim zysku, jaki ja tu dostawałem ze sprzedaży tytoniu. Dobrze, okej, no to nawet jakbyś... No dobra, no ja nie... Nie było takim wielkim zaskoczeniem. Widzicie, nawet nie wiemy, ile płaciliśmy rocznie No za to ci energię. mówię, no to to bardzo prosto można Ale przeliczyć. to są takie gadanie, 10 no, a ja tysięcy- ci powiem 15. 10 tysięcy kilowatów, połowa w taryfie dziennej, połowa w taryfie nocnej. Które pobierają... Dobrze, patrz, aż koty zasnęły. Tu jeden śpi, Tak. tu drugi śpi. Z mojego gadania. Uspałeś koty. Także moi drodzy, już czas chyba zakończyć ten taki długi odcinek. Godzinę czasu my tu już tutaj debatujemy. Dobra, moi drodzy, także w tym odcinku kończę do następnego. Może coś, a mieliśmy mówić coś o pompach ciepła.